bo nie ręczyłabym za siebie. Można tak w ogóle powiedzieć? Ach, Marta, z Tobą to jest czysta apopleksja. Tak by powiedziała moja mama. No i właśnie. I teraz trzeba by było to posprzątać. Cześć Wam! Witam się z Wami w kolejnym filmie na moim kanale. Z tej strony Marta i serdecznie zapraszam Was na moje top 5 zapachów z wanilią. Przygotowałam takie moje najulubieńsze zapachy. Zapraszam. Na miejscu 5 zrankingujmy sobie te zapachy, moje top 5 miejscami, a czemu nie? Pobawmy się w ranking. Velvet Vanilla od Mancery. Słuchajcie, ja kocham tę wanilię, ponieważ to jest połączenie takiej mojej ulubionej, dosyć sensualnej wanilii z białymi kwiatami, jakimi jest tuberoza i jaśmin. Na szczęście neroli, które tu występuje, nie dochodzi za mocno do głosu, bo nie ręczyłabym za siebie. Ale to, co też bardzo mi odpowiada, to otwarcie tego zapachu. Ewidentnie czuję w nim czarną porzeczkę. Nie wiem, ale ostatnio ten owoc robi na mnie największe wrażenie w perfumach. Uwielbiam brzoskwinię, uwielbiam malinę, uwielbiam fajnie podane cytrusy, a czarna porzeczka ostatnimi czasy robi na mnie takie bardzo pozytywne wrażenie. To znaczy, że od razu łapię super kontakt z zapachem. Można tak w ogóle powiedzieć? Ach, Marta, z Tobą to jest czysta apopleksja. Tak by powiedziała moja mama. Zapach jest przeuroczy, bardzo dziewczęcy, ale też z drugiej strony bardzo kobiecy i ma tutaj tę moją sensualną wanilię. Uwielbiam ten zapach. Na miejscu 4 prezentuje się moja ukochana wanilia od Caroliny Herrery CH Passion Focher. Ja uwielbiam ten zapach i tę wanilię, która jest tu podana. I gdybym Wam miała w skrócie opisać, to powiedziałabym, że otwiera się gruszką, kolejny owoc, który kocham. Następnie jest tu biały kwiat, jakim jest jaśmin, ale nie do końca on dochodzi do głosu. Jest to takie połączenie, moim zdaniem, pieprzu, skóry i wanilii. Przez to zapach jest bardziej świeży niż ciepły. Nie jest to standardowo otulacz. Jest to taki, też nie jest to taki zapaszek. Jest to konkretna kompozycja, wspaniale się nosząca, ale zdecydowanie waniliowa. Jest ten aspekt skóry, który robi coś niesamowitego temu zapachowi. Mam wrażenie, że robi go przestrzennym, przełamuje słodycz wanilii, nie jest on dla mnie aż tak słodkim zapachem i jak się go nosi, to są tu takie niuanse, słuchajcie, które w ciągu dnia do Was dochodzą. To znaczy czasami bardziej czujecie ten pieprz, a czasami czujecie tę przestrzenność skóry, tak jakby on w ciągu dnia, w zależności od temperatury, w której się znajdziecie, czy jesteście na zewnątrz, czy w domu, zmienia się. Uwielbiam ten zapach. Naprawdę to był zakup w ciemno, ale naprawdę udany. Rzadko mi się zdarza beznadziejnie trafić w ciemno, no ale tu to w ogóle jest przepiękna waniliowa kompozycja. Na miejscu 3 jest Birkholz Mornings in Milano. Tu też jest oczywiście jaśmin, nie wiem czemu mówię oczywiście, ale jest. Natomiast zapach jest turbowaniliowy, z dodatkiem na początku brzoskwini połączonej z kokosem i to nas uderza. Muszę też przyznać, że ta brzoskwinia z kokosem gra tu cały czas główne skrzypce. W związku z tym odbiór tego zapachu to jest
takie wakacje nad morzem przy słodkim, pysznym koktajlu, z palemkami, z leżakami. Zapach mnie po prostu przenosi w jakieś piękne, ciepłe miejsce. Mało tego, to jest dla mnie zapach, w którym się czuję turbo wspaniale latem. Rzadko się zdarza taka wanilia, która tak przepięknie gra latem, która tak dobrze się nosi latem i która jest w letni sposób podana. Oczywiście jest to zapach słodki i tego nie będę ukrywała, ale przy całej tej swojej słodyczy jest przede wszystkim taki koktajlowy, owocowy, kokosowy, bardzo przyjemny, uwielbiam ten zapach. Na miejscu drugim jest moja top of the top niegdyś wanilia, a mianowicie Angelique Noir. L'Art La Metière, przypomnę tylko. Tu jest piżmowo, oczywiście, że waniliowo, dosyć też ambrowo w sensie gęstości i ciężkości zapachu. Ten zapach jest sensualny, turbo wykwintny. No i przez tą ambrowość, czyli przez ten odbiór tego zapachu takiego dosyć gęstego, bo ja właśnie odbieram to jako taką czarną wanilię. W ogóle nie spożywczą, sensualną, ale przydymioną. Taką jakby ktoś do niej dodał jakiejś takiej ostrości, ale nie jest to ani korzenność, ani pieprz, żadne przyprawy. Jest to powiedzmy taka ugotowana wanilia, ale nie skarmelizowana w żaden sposób, tylko ugotowana na czarno, wręcz spalona. I tak ten zapach się odbiera. Z drugiej strony w ogóle też to jest, słuchajcie, zapach, który mimo, że ma swoją temperaturę, ciepłotę, to świetnie się nosi latem, jak go miałam latem na sobie. Moim zdaniem, przez to, że jest to zapach na piżmie i te piżmo czuć, tę bazę piżmową cały czas czujemy, to właśnie on nie jest przesłodzony, jest taki gładki, z drugiej strony trochę mroczny, trochę jakby cielesna ta wanilia tu jest. To jest takie idealne moim zdaniem wydanie wanilii. No, ja się czuję w tej wanilii petarda. Kocham ten zapach. Jest bardzo szlachetny. Czuć tu jakość, czuć tu fajny blend. Dla mnie ten zapach, słuchajcie, ma duszę. I tak go zawsze odbieram. I zdecydowanie mnie ubiera. Nie przebiera, ale ubiera zdecydowanie. Wisienką na torcie, czyli miejscem pierwszym, jest Bibbi i Vanilla Factory. To jest najciekawsza wanilia, jaką ja do tej pory poznałam. I teraz tak, wydaje mi się, że jeżeli kochacie zapachy waniliowe, to pewnie gdzieś z jakichś zapachów coś możecie zebrać, dodać do siebie i powstanie to. Być może też są jakieś zapachy turbo podobne do tego, tylko ja jeszcze tego nie poznałam. Dlatego, że ja od jakiegoś czasu szukałam wanilii, która będzie korzenna. Na początku w tym zapachu uderza Was bardzo silnie gałka muszkatołowa z pieprzem i z cytrusami jakimiś. Później dochodzi do głosu szafran. I szafran zaczyna łączyć się z tym pieprzem, podbijając tę pieprzność w taki bardziej ziołowy sposób. Bardziej wytrawny, bo ogólnie pieprz
jeżeli chodzi o syntetyki w perfumach, na ogół brzmi słodko, słuchajcie. A tu ten początek w ogóle nie jest słodki. Mało tego, ja bym ogólnie powiedziała, że to w ogóle nie jest zapach słodki. Mimo że wanilia tu gra główne skrzypce. Ale jest coś takiego jeszcze jak w bazie papirus. Z kolei ten papirus wyłagadza wanilię, może inaczej. Papirus pozbawia tę wanilię słodyczy. I to wszystko w połączeniu tworzy tak niebywale interesującą, ciekawą i przewspaniale noszącą się kompozycję, że ten zapach musiał znaleźć się na miejscu pierwszym. Jeżeli mnie oglądacie od jakiegoś czasu, to zresztą nie powinno Was to dziwić. Dla mnie jest to wyjątkowa wanilia. Jego parametry też, ogólnie zapachy waniliowe mają genialne parametry, ale parametry tego zapachu, powiem Wam, że na ubraniach tydzień czasu. No wiadomo, że ze skóry go zmyję, jak już pójdę się myć, ale na ubraniach tydzień czasu i jeszcze po tygodniu na upartego czuję, szczególnie jak sobie opryskam szlafrok. To ten szlafrok po prostu tym pachnie i pachnie i co go zakładam wieczorem, to czuję ten zapach. Uwielbiam, obecnie moja wanilia numer 1, czegoś takiego właśnie poszukiwałam, interesującego, niezbyt słodkiego, przełamanego, trochę może bardziej chłodnego, może pudrowego też, bo to jest taki wydźwięk pudrowy. Fantastyczny zapach. To tyle, kochani, na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten krótki film jest dla Was ok i pobawimy się. Teraz ta końcówka roku to będą właśnie takie rankingi różnych zapachów, może z różnych kategorii. Będziemy, ja i będę się zastanawiać, co jest moją topką, co jest trochę niżej, co kocham miłością ogromną, co troszeczkę mniejszą miłością. Końcówka roku to jest zawsze taki fajny moment, żeby sobie pewne rzeczy usystematyzować i poukładać, więc to będziemy czynić. Ja za dzisiaj bardzo dziękuję. Pozdrawiam Was, kochani, do następnego. Pa, pa!